Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Sincia to moim zdaniem świetna propozycja na poranek. Japońska herbata z najwcześniejszego zbioru, bogata w kofeinę, w aminokwasy. Pobudza, odżywia i poprawia humor właśnie dzięki aminokwasom. Wyśmienity smak umami, bardzo charakterystyczny dla japońskich herbat. Moim zdaniem super na rano. Jest to herbata, która jest przygotowywana z najwcześniejszego zbioru, a właściwie można by powiedzieć sprzed zbioru. Samo sincia nie oznacza konkretnej herbaty, tylko herbatę pochodzącą z danego zbioru, czyli właśnie z tego najwcześniejszego, jak fala wiosny, idzie to przez całą Japonię. Zaczyna się od wyspy Okinawa i coraz wyżej zbierana jest pierwsza wiosenna herbata. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ nie można wyznaczyć konkretnego terminu zbioru, ponieważ jest to uzależnione od wiosny i od tego, co już się pojawi na krzewach herbacianych, więc nie można powiedzieć, że jest konkretny dzień, kiedy rozpoczyna się zbiór sincia. Mniej więcej jest to około 80 dnia po, powiedzmy, początku wiosny według rachuby księżycowej. Tak to wesoło policzono. I wciąż nie da się dokładnie powiedzieć, jaki to jest dzień, ponieważ również ta wiosenna pełnia przypada w różnym terminie. Co jest wyjątkowego w tej herbacie o tej porze roku? Mamy już jesień jednak, a to jest herbata wiosenna. Co się robi, żeby można się nią cieszyć o tej porze roku? To jest bardzo fajne i proste, ponieważ kiedy zbierzemy liście herbaciane w tym pierwszym wiosennym zbiorze i poddamy wstępnej obróbce, powstaje coś, co nazywa się aracha, czyli herbata będąca właściwie takim półproduktem wyjściowym do produkcji dalszej herbaty. Herbata ta wyróżnia się nawet na tle innych herbat japońskich tym, że parzy się ją temperaturą nieco nawet niższą niż przeciętną herbatę zieloną, która wymaga temperatury około 70-80 stopni, podczas gdy sincię parzymy w temperaturze 60-70 stopni. Przy okazji tego chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma spostrzeżeniami na temat czajnika, który testujemy od kilku dni właśnie na herbacie zielonej. Testowaliśmy czajnik Redmond Sky Kettle ze sterowaniem za pomocą aplikacji w telefonie. I jeśli mam być szczery, jako gadżeciarzy, właśnie ta funkcja najbardziej nas zainteresowała i przykuła naszą uwagę, bo jest to jeszcze mało popularne w czajnikach. No, ta aplikacja jest bardzo wygodna, ponieważ zastępuje funkcje, które mamy na podstawie. Możemy go oczywiście obsługiwać ręcznie tutaj, możemy wybrać jedną z 5 temperatur, ale to samo możemy właśnie zrobić przez telefon, gdzie, co ciekawe, cały czas wyświetla się temperatura, jaka jest w czajniku. Więc jeżeli potrzebna nam by była inna woda w innej temperaturze niż te 5 możliwości, zatrzymujemy go po prostu we właściwym momencie i mamy na przykład 60 stopni, chociaż nie ma tutaj takiej możliwości. Jest to czajnik z grzałką dolną, płaską, wbudowaną w podstawie, czyli no, jeden z dwóch modeli. Wiecie, możemy mieć czajnik ze spiralną grzałką wewnątrz, który po prostu zawsze w tej samej pozycji musimy odstawić, albo właśnie taki model z płaską grzałką, który możemy odstawić z każdej strony, ponieważ styk jest na środku. Co ciekawe, w tej sytuacji możemy grzać niewielką ilość wody. Przy tych spiralnych czajnikach niestety musimy całą grzałkę pokryć wodą. Tutaj wystarczy nawet 100 ml. Można dzięki temu również łatwiej go odkamienić. Co fajne, mamy tutaj z obu stron rączki miarkę, która wskazuje poziom wody. To jest wygodne, ponieważ czajniki często mają tylko jedną taką. Jest to czajnik wykonany z tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest dość lekki i łatwo zachować jego czystość. Czajnik ten wyposażony jest w bezpiecznik, który zabezpiecza przed przegrzaniem urządzenia. No, działa to na dwa sposoby. Po pierwsze, jeżeli jest pusty, włączymy go przypadkiem albo wygotuje się woda, ponieważ on jest wyposażony w tryb podtrzymywania temperatury. Jeżeli wlejemy bardzo mało wody i ona się wygotuje, on automatycznie się wyłączy, nie będzie pracował pusty. A druga sytuacja, kiedy mamy na przykład wielu gości, gotujemy bardzo często wodę, jego temperatura podnosi się, również zabezpiecza go przed awarią ten bezpiecznik, wyłączając go, kiedy ogólnie
ogólnie temperatura urządzenia za wysoko podejdzie. Do zalet tego czajnika można jeszcze zaliczyć to, że posiada funkcję nie tylko zagotowania wody i podtrzymywania w odpowiedniej temperaturze, ale również dogrzania tylko do właściwej temperatury. Może nie zwróciliście na to uwagi, ale jest to istotna cecha, ponieważ inne tego typu czajniki mają zawsze taką funkcję, że zagotowują wodę, mimo że ustawiliśmy na przykład 70 stopni, a potem czekają, aż ona ostygnie i podtrzymują ją właśnie przy tej temperaturze. Dzieje się tak dlatego, że wodę należy przygotować. No i te czajniki od razu są tak zaprogramowane, żeby po prostu zagotować i ostudzić. Tymczasem jeżeli używamy fajnej wody, jakiejś butelkowanej czy filtrowanej i nie chcemy jej przygotować, żeby nie stracić powietrza, żeby była lepsza do herbaty, wtedy dzięki temu czajnikowi możemy ją podgrzać bez zagotowywania. Trwa to krócej, no i oczywiście nie tracimy powietrza, jest to fajniejsze chociażby do takiej zielonej herbaty. Druga fajna cecha to to właśnie, że ta temperatura się podtrzymuje przez odpowiednio długi czas. Jeżeli wykonujemy kilka parzeń danej herbaty, mamy cały czas temperaturę wody odpowiednią do tego parzenia i nie musimy w ogóle sobie zawracać tym głowy. Ustawiamy i zawsze mamy fajną wodę. Jeżeli chodzi o samą budowę czajnika, ma on jeszcze dwie cechy, na które warto zwrócić uwagę. Jest oczywiście obrotowy, jak inne czajniki tego typu, ale zauważcie, że są tutaj takie 4 kuleczki, które trzymają go na podstawie. Czyli dotyka on podstawy tylko w tych 4 punktach, dzięki czemu tarcie jest mniejsze i dużo łatwiej jest nim obracać. Poza tym dość niepozornie wyglądający dzióbek okazuje się bardzo wygodny. Nie rozlewa się i nie kapie. To ma znaczenie jednak w kuchni. Żeby nie było tak kolorowo, znaleźliśmy też kilka wad w tym czajniku. Przede wszystkim dość krótki przewód. Trzeba dobrze zaplanować miejsce, w którym ma on stać, ponieważ musi być to blisko gniazdka. Po drugie, ciągle pika. Zauważcie, to pikanie troszeczkę jednak irytuje, jest kilkukrotne. Przy właściwie każdej zmianie jest ten sygnał dźwiękowy, więc trzeba wziąć to pod uwagę, przyzwyczaić się. Jeżeli jest na przykład cicha noc i chcecie sobie zrobić herbatę, bo śpicie, no to jednak możecie obudzić innych domowników. Inna cecha, która niestety też troszeczkę świadczy źle o tym czajniku, to fakt, że można wybrać tylko te 5 temperatur. Tak jak Wam mówiłem, w aplikacji w telefonie widzimy cały czas temperaturę i możemy przerwać to grzanie w odpowiednim momencie, ale niestety musimy tego pilnować po pierwsze, a po drugie nie możemy tego zrobić tutaj z panelu na samym czajniku, więc ciągle musimy mieć ten telefon pod ręką. A co Wy myślicie o tego typu czajnikach? Uważam, że podtrzymywanie temperatury i wybór temperatury to cechy, które przydatne są dla herbaciarzy. Czy Wy używacie czajników z różnymi bajerami i nowinkami technicznymi? Piszcie do nas, piszcie co myślicie o tym czajniku i do zobaczenia na czajnikowy.pl.